Jesteśmy na lotnisku. Gdzie lecimy? To już wiecie z tytułu naszego nowego odcinka. Na szczęście jesteśmy już pod prawie security i obecnie oczekujemy na boarding. Słuchajcie, jesteśmy już w Emiratach, natomiast okazało się na lotnisku, że przy bramkach do skanowania biometrycznego mnie przepuścili, natomiast Magdę nie. No więc w tym momencie ja czekam przy bagażach, natomiast ona ma wyjść za chwilę drugą stroną, tam gdzie są tradycyjne kontrole. Słuchajcie, jest 4 nad ranem czasu lokalnego w Abu Dhabi. My sobie stoimy tutaj w potężnej kolejce do odprawy na nasz lot do Muskatu, który planowo powinien odlecieć o godzinie 7:30. Nasi sąsiedzi stoją tutaj z różnymi dziwnymi bagażami, między innymi koleś wjeździ telewizor 55-calowy. Gdzie on to leci? No właśnie. Generalnie jest tutaj kilkanaście bramek Wizera, natomiast destynacje są przeróżne i wszystkie te loty są mniej więcej w podobnym czasie. No i z tego względu do bramek Wizera jest taka potężna kolejka. No więc mamy 4:37 i wygląda na to, że w końcu telewizor za chwilę... doszedł do cła. Telewizor przez cło jeszcze chyba nie przeszedł, ale jest na dobrej drodze. W każdym razie jeśli chodzi o nas, no to wszystko na to wskazuje, że za chwilę rzeczywiście będziemy już przy odprawie. Gate number 17, boarding will close 7:05. Right, thank you very much. No, w końcu jesteśmy po pierwszej kontroli, zdaliśmy bagaże, teraz idziemy na security check. Słuchajcie, udało się. Przeszliśmy bardzo sprawnie przez kontrolę bezpieczeństwa, więc w tym momencie udajemy się do naszej bramki. Tak więc wszystko na to wskazuje, że do Muskatu dolecimy zgodnie z planem. Jest godzina 9:05 czasu lokalnego i właśnie wylądowaliśmy w Muskacie. W końcu, możemy powiedzieć. Także kierujemy się w tym momencie do odprawy, następnie duty free. Musimy kupić kartę SIM. No i jedziemy zameldować się w hotelu. Witamy w Muskacie. W końcu, ten moment upragniony. Dobra, teraz idziemy kupić kartę Omantel. Duty free mamy już za sobą. Okay, tak więc SIM już mamy załatwiony. I w tym momencie czekamy na odbiór samochodu. Jest mała kolejeczka, myślę, że do pół godziny powinniśmy samochód odebrać i zaraz potem udamy się do naszego hotelu. Słuchajcie, no to właśnie odebraliśmy samochód. No przyznam szczerze, że jest lepszy niż nawet ten, który żeśmy rezerwowali. Jesteśmy bardzo zadowoleni, 4x4 będziemy szaleć. Super! No dobra, to w drogę w takim razie. Jedziemy do hotelu. Musimy się tam zameldować. No i będziemy musieli odpocząć kilka godzin, bo jednak ostatnia dama była dla nas bardzo, bardzo wyczerpująca. No dobra, wracamy na lotnisko, ponieważ chyba zapomnieliśmy butelki naszej z wodą. Specyficzne butelki zbudowane filtrem, jest to nie byle jaka butelka, więc warto jest po nią wrócić. Dobrze. Robimy kółeczko. A few hours later. Słuchajcie, po bardzo męczącym poranku oraz nocy w końcu zmotywowaliśmy się, żeby przyjechać i zobaczyć kawałek Muskatu, więc tego wieczoru podjechaliśmy pod starszą część miasta, gdzie znajduje się niezwykle okazały Pałac Sułtana.
Oman to sułtanat, więc musi być też pałac sułtański. Ten omański ma 200-letnią historię, ale jego obecna forma pochodzi z lat 70. ubiegłego wieku. Najbardziej znana jest niebiesko-złota fasada z kielichowymi kolumnami, ale tutaj ten fragment też jest całkiem przyjemny, ładny, jeżeli nie ładniejszy. Na Pałac Sułtański i okolice spoglądają z góry dwa forty, Dżalali i Miriani, pamiątki po Portugalczykach. Kolejne wycieczki docierają, aby zrobić sobie zdjęcie pod bramą sułtańskiego pałacu. Sułtan jest w domu, bo powiewa jego flaga nad pałacem, ale nie spuszcza. Dokładnie naprzeciwko sułtańskiego pałacu znajduje się Muzeum Narodowe Omanu, a obie strony tego ceremonialnego placu flankują kolumny z podcieniami, za którymi ukrywają się inne rządowe budynki, m.in. Ministerstwo Finansów. Idziemy teraz w stronę Muzeum Narodowego. Czerwony asfalt przechodzi hiszpański granit, który z daleka wyglądał jakby był polany wodą, ale jest całkiem suchy. Natomiast jak to się stało, że Oman faktycznie jest w tym momencie tak bogatym krajem? Kraj, który tak naprawdę jego historia sięga kilku tysięcy lat. Mianowicie musimy się cofnąć do lat 70., kiedy sułtan Qabus zdetronizował swojego ojca, wygnał go na banicję do Wielkiej Brytanii, natomiast on postanowił zreformować w zasadzie cały kraj. Kraj, który był bardzo biedny, kraj bardzo zacofany. No i okazało się, że przez 50 lat jego panowania on faktycznie z kraju pasterskiego, można powiedzieć, uczynił go jedną z potęg regionalnych i ten kraj ma bardzo wysokie PKB i naprawdę w regionie można powiedzieć, że obok Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest jednym z bogatszych. No i w związku z tym oczywiście wszystkie budynki użyteczności publicznej, jak i sam pałac również reprezentują tak niesamowitą formę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem Pałac Sułtana najpiękniej wygląda od strony morza. Właśnie ta nadbrzeżna fasada jest najbardziej urokliwa. Tu siedzimy pod fortem Miriani, naprzeciwko mamy fort Dżalali. Oba co prawda niedostępne do zwiedzania, ale widok jest uroczy. I chyba to podzielają turyści, którzy stoją, kłębią się za naszymi plecami. Dobra, wygląda na to, że wycieczka, którą mieliśmy za sobą, chyba się już zawija, więc będzie trochę spokojniej. A powiedz mi, jaki mamy teraz plan? Idziemy kawałek dalej, mijamy ten tunel w górze wydrążony i zatrzymujemy się przy statku Dał, który widzimy naprzeciwko. To pokaż mi ten statek faktycznie. A jest, faktycznie tam majaczy na horyzoncie. Nie wiem, czy go dobrze widzicie, natomiast za chwilę tam podejdziemy, to wam go pokażemy z bliska. Chcieliśmy wam pokazać statek. Niestety okazało się, że wjazd do tego kompleksu jest zamknięty. Ale zoom całkiem fajnie go pokazuje, więc tak oto właśnie sobie wygląda. Gdzie teraz idziemy, Madziu? Wspinamy się na fort w dzielnicy Mutra. Doskonale. Fort jest całkiem stary, ale schodki są zupełnie nowe. Mam nadzieję, że widok nam zrekompensuje ten trud wychodzenia po tak ciężkiej nocy i poranku. Trud umila nam muezin, zwający na modlitwę po zachodzie słońca. No to już spieszmy w takim razie. No dobra, no chyba było warto jednak. To jest jeszcze nie koniec, chodzimy wyżej. Okej, idziemy dalej. Okazało się, że jednak tych schodów jest jeszcze trochę więcej. No ale cóż, jak już tutaj jesteśmy, no to nie będziemy teraz rezygnować. Aż ma tak niesamowity księżyc. Dopełnia. Uwierzcie mi, że wygląda to zjawiskowo.
Fort w Mutrze, na którym teraz jesteśmy, pochodzi z samych początków XVI wieku. Początkowo omański fort został szybko przejęty przez Portugalczyków i przez nich rozbudowany i wzmocniony. Po utracie fortu przez Portugalczyków następna jego rozbudowa i wzmocnienie miało miejsce za czasów dynastii Al-Busaid. Okej, a teraz pora odwiedzić jedną z głównych atrakcji Mutry, czyli lokalny SUV. Słuchajcie, ale to co tutaj jest na pewno wyróżniające, to zapach kadzideł. Przebywałem na wielu sukach w różnych krajach Magrebu, Bliskiego Wschodu, natomiast rzeczywiście tutaj intensywność tych zapachów po prostu przyprawia o ból głowy. Patrz na tą górę, jaki piękny jest tutaj strop, sufit tego supu. To już tam zaglądamy w takim razie. Herbatki i przyprawy. Herbatki, tak? No, Powiem Ci, że niektóre przyprawy widzę po raz pierwszy na oczy. na pewno. Co znalazłeś, Myszo? Jak już pewnie wiecie, Ale na tym nie w pisze każdym Oman. miejscu musimy kupić sobie kubek. To już taka nasza tradycja. Gdziekolwiek jesteśmy, zawsze stamtąd przywozimy kubek. Tylko musi być tam umieszczona nazwa miasta bądź państwa, które odwiedzamy, więc szukamy danych. I co, no, czy byśmy znaleźli jakiś No chyba jest to coś, co... kubek godny polecenia? Oman, złoty, acz skromny. No to skrom, dokładnie. A powiem Ci, że w porównaniu do tych wszystkich, które tutaj widziałem, to ten wydaje się... To ja wybrałam, a ty się Najbardziej. będziesz targował. Oh my gosh. A wiemy w ogóle, z czego wychodzimy? 12 bajsów. Po trudnych negocjacjach udało nam się zejść na 5. Tak więc kubek jest nasz. A przy okazji kupiliśmy jeszcze Magdzie budki, więc wszyscy jesteśmy happy. Więc w tym momencie zwijamy się już z suku, jedziemy do domu, bo jesteśmy zmęczeni jednak po tym dzisiejszym dniu. I pewnie będziemy się widzieć jakoś jutro. Ciao, ciao. Cześć, witamy w drugim dniu naszej wyprawy po Omanie. Punktem programu dzisiejszego dnia jest wizyta w meczecie Sultana Qabusa. Myślicie, że wyglądamy skromnie enough? Podjechaliśmy już właśnie pod meczet Qabusa. Postaramy się tam za chwilę wejść. Teraz kierujemy się na Tourist Entrance. No tutaj można wynająć tradycyjne omańskie stroje dla mężczyzn i kobiet, czyli abaya i dishdasha. Okej, udało nam się wejść na teren meczetu. I nawet się okazało, że możemy wnieść ten sprzęt. Chociaż kazali mi rozmontować powerbank, ponieważ taty był za długi. Koncepcja budowy meczetu narodziła się w roku 92, kiedy Sultan Qabus stwierdził, że Oman również powinien posiadać reprezentacyjny meczet. Zasadnicze prace rozpoczęły się w roku 94 i zakończyły w roku 2000 na 30-lecie panowania Sultana Qabusa. Meczet jest zbudowany z indyjskiego szarego marmuru. We wnętrzu robi wrażenie ogromny 14-metrowy kandelabr pod wysoką na 50 metrów kopułą. Magda, no pasujesz tam po prostu idealnie, wiesz.
ostatni punkt zwiedzania w tym kompleksie to było Centrum Informacji o Islamie z bardzo zaangażowanym w nawracanie personelem. Dobra, a teraz pora na część kulinarną. Odwiedziliśmy fajną knajpkę, która się znajduje dokładnie naprzeciwko naszego hotelu. Prawda jest taka, że byliśmy tu już wczoraj. Jest to restauracja prowadzona przez chłopaków z Indii. I naprawdę to jest rewelacyjne. Wow, that looks delicious. Teraz moja część. Thank you very much. No dobra. Dowiedzieliśmy się, że generalnie należy go położyć i jeść go w ten sposób. Zobaczcie, jak to wygląda smakowicie. And can you tell me from which part of India is this? Kerala. Kerala, okay. Southern India. Okay. Because last year I was in Chennai, which is a little bit up Yeah, north. Chennai also same Yeah, like this one. I remember. Yes. Actually, Chennai, Kerala, and Hyderabad, Southern India, mostly having the breakfast straight like this. Dosha, masala dosha, we have morning breakfast. Yeah. Słuchajcie, no więc chłopaki naprawdę zrobili świetne jedzenie. Wielki szacun. It was really excellent. So yesterday, the food was really perfect, and that's why we told you we would be coming back. So thank you very much. Thank you. Okay, zaraz sobie wiemy, ile nas ta przyjemność będzie kosztowała. Naprawdę, słuchajcie, restauracja jest znakomita. To jest mały lokalik, ale chłopaki robią naprawdę tak niesamowite jedzenie, że na pewno tutaj jest warto przyjechać. Thank you very much. So I'm hoping to see you again. So I will try to share the information that your place is really outstanding, and hopefully you will have more customers, at least from my country. Także jak będziecie w Muskacie, to koniecznie ich odwiedźcie, bo naprawdę jedzenie jest pyszne. Thanks a lot. Take care. Pyszne keralskie śniadanie kosztuje 2,8 omat. Riala. Riala. I to jest w przeliczeniu jakieś mniej więcej... Czekaj, każdy rial to jest 2,5 euro, tak? No w każdym bądź razie bufetowe śniadanie w hotelu Centara naprzeciwko kosztuje 5 riali za osobę. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie to miejsce, jest fantastyczne. Słuchajcie, przyjechaliśmy zobaczyć operę, natomiast okazuje się, że jest tabliczka mówiąca o tym, że poza akredytowanymi telewizjami nie ma możliwości tutaj kręcenia. Tak więc niestety podstawowy sprzęt muszę zostawić w samochodzie i będziemy się tam posilać tylko i wyłącznie telefonem. Dobra, spróbujemy przemyśleć tego malucha. Budynek opery chyba najładniej widoczny jest z tego parkingu pod galerią. Powstał z różowego wapienia, a jego architektura tak się spodobała w Muskacie, że powstało tutaj wiele budynków w podobnym stylu. Między innymi rezydencjalna część Pałacu Sułtana, pod którą byliśmy wczoraj. Gmach opery został ufundowany przez sułtana Kabusa, a zaprojektowany przez brytyjskich architektów. Opera została zainaugurowana w roku 2011. Przewodnik mówi, że budynek jest zbudowany z różowego wapienia, ale jak dla mnie jest za mało różowy w takim razie. Niestety w trakcie naszego pobytu w tym mieście nie było w planie żadnych interesujących wydarzeń. Na scenie trwają przygotowania do jakiegoś z nich, więc wybraliśmy się na zwiedzanie budynku opery z przewodnikiem. Każdy fotel jest wyposażony w ekran, na którym dostępne jest tłumaczenie na język arabski oraz język angielski. A na tyle sceny zainstalowano niemieckie organy. A do opery przylega oczywiście galeria handlowa Opera. Słuchajcie, teraz rozumiem, dlaczego Mędrzycy tak uwielbiają galerie handlowe, ponieważ one wszystkie są klimatyzowane i faktycznie w środku temperatura jest idealna. Zwłaszcza, że w tym momencie na zewnątrz jest około 400 stopni, to wchodząc do takiego miejsca po prostu czujemy się znakomicie. Jechaliśmy na jeden z punktów widokowych na Stare Miasto. Od lewej widać Starą Bramę, Fort Miriani, zaraz obok Pałac Sułtana.
idziemy na szybką kawkę na dach, tam gdzie jest basen i potem ruszamy dalej w drogę. Słuchajcie, jesteśmy na dachu, na którym znajduje się basen. Bardzo przyjemne miejsce, zwłaszcza wieczorami, żeśmy tutaj spędzali trochę czasu. A tak prezentuje się widok z naszego hotelu. Okolica obfitująca w różnego typu restauracje, więc można tutaj całkiem fajnie zjeść. No, do centrum generalnie jest dość daleko, ale cena również była dobra. Zobaczmy, co się znajduje jeszcze jeden poziom wyżej. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze kawałek dzielnicy, w której mieszkamy. Jest to dzielnica typowo mieszkalna. Widać, że się ona w dalszym ciągu rozwija. Co kawałek widać kolejny plac budowy. Te budynki, jak i chyba cała dzielnica, nie mają tutaj centralnej kanalizacji. Wieczorem przyjeżdżają szambiarki i wypróżniają to, co trzeba. Trochę zastanawiające, tak? No, dość duży obszar, dość dużym zaludnieniem, natomiast dlaczego nie ma kanalizacji? W wielu miejscach nie ma na przykład asfaltu, nie ma chodników. Nie wszędzie tak jest tutaj w tej okolicy, natomiast w wielu częściach tak to wygląda. Podejrzewam, że następnym razem, jak tu przyjedziemy, no to pewnie będzie wyglądało to diametralnie inaczej. Właśnie ze względu na to, że... trzeba wymieniać szambo w 10-piętrowym bloku? No, jak macie odpowiedzi, to możecie zostawić w komentarzu. Próbowaliśmy rozkminić wczoraj, do czego służą te kopułki na dachach budynków. Jak ktoś wie, dajcie znać w komentarzach. Dokładnie tak. Okej, Magda, to powiedz mi, gdzie się dzisiaj wybieramy, bo dzisiaj mamy już konkretne plany. Dzisiaj jest dzień wodny. Jedziemy najpierw do Bima Sinkhole, a potem do Wadi Shab, a kończymy dzień w Surze. No, także trochę akcji mamy do wykonania. Zaraz będziemy wyjeżdżać, zapakujemy auto i ruszamy w drogę. Tak wygląda nasz pokój. Mamy tutaj lekki bałagan, ale to w związku z tym, że się pakujemy i za chwilę wyjeżdżamy. To nasze auto MG. A właśnie, mieliśmy taką historię. Jak pamiętacie, odbierając samochód z lotniska, no był on diametralnie inny. Ale to wam opowiemy później, co się stało. Okej. Czas wychodzić.